Cześć, witajcie moi drodzy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Rowery były już na kanale niejednokrotnie, gościły. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję link do modelu Rock Rider ST53. Wcześniej testowałem też, czy później, nieco prostszy model ST100. Gdzieś tutaj link. Była też oczywiście damska wersja ST100, więc również kolejny link dla Was tutaj. A dla tych wszystkich, którzy ten film uruchomili, dzisiaj bohaterem tego materiału będzie Rock Rider Explorer 500, 20-calowy rower dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zaczynając od tego, rowerek jest dostępny w sieci Decathlon w roku modelowym 2024. Jest jednym z ciekawszych, myślę, modeli. Jest bardzo zbliżony kolorystycznie i trochę pod względem budowy do modelu ST530, który sam posiadam. Cena tego rowerku w tej chwili to około 1100 zł w 2024 roku i myślę, że ciężko w tym budżecie naprawdę znaleźć coś lepszego. Oczywiście zapewne da się, można kupić jakieś używane rowery, ale jeżeli ktoś chce kupić dla dziecka w wieku 6-9 lat, czy nawet 10 lat rower, który nie zrujnuje budżetu, a będzie oferował jak najwięcej, to na pewno jest to jedna z ciekawszych propozycji. Szukając roweru dla 7-latka wybieraliśmy w zasadzie między kołami 24-calowymi i 20-calowymi i na takim rowerze 24-calowym radził sobie nawet nie najgorzej, ale sam przyznał, że na 20 calach czuje się po prostu pewniej, swobodniej i dlatego wybór padł na mniejsze koła. Jakie elementy poza ciekawym kolorem, który zawsze jest interesujący, ten model jest w kilku kolorach. Tutaj jest model czarny, zbliżony, tak jak powiedziałem, kolorystycznie do modelu ST530, który sam posiadam. Natomiast są też kolory chyba białe i jakiś jaskrawy, nie pamiętam, to jest chyba pomarańczowy. Słuchajcie, z głównych zalet tego modelu, dlaczego mój wybór padł na ten model, a nie na inny, to to, że za 1100 zł otrzymujemy bardziej profesjonalny napęd z jednym przełożeniem z przodu i z 6 biegami z tyłu. Wolnobieg, jeżeli dobrze pamiętam, 14-28. Ja Wam tutaj gdzieś opiszę dokładne parametry. Z tego co pamiętam, w tej chwili z pamięci mówię, to ma 6 biegów, chyba od 14 do 28 zębów. Mamy z przodu jeden blat, czyli tutaj też ułatwienie, jeżeli chodzi o zmianę biegów dla dziecka. Jest takie fajne zabezpieczenie przed spadaniem łańcucha i przed tym, żeby dziecko sobie tutaj nie wkręciło nóżki, skóry z nogi, jeżeli spadłaby mu noga z pedału, który jest oczywiście platformowy z odblaskami, całkiem ok. Jeżeli chodzi o sam napęd, to z tyłu mamy Shimano, to będzie widać, Shimano Tourney z SIS-em. Dla tych, którzy są mniej techniczni, to ten rower ma też dodatkowy plus, a mianowicie, ponieważ jest tu wolnobieg, mamy tak zwane cykanie na biegu jałowym i dzieci preferują ten dźwięk, bo wszystkie w zasadzie rowery dla starszych takie efekty dźwiękowe też wydają, więc to jest na plus jak najbardziej. Kolejny plus to jest z przodu amortyzator. Niektórzy powiedzą słabo, że jest to amortyzator sprężynowy. No, ważne, że jest, słuchajcie, i nawet działa, co zaraz Wam spróbuję zademonstrować. O, ugina się. Nie jest regulowany, więc tutaj do wagi nie dopasujemy, ale myślę, że jakąś amortyzację na pewno zapewnia i to też na plus dla tego modelu. Jeżeli chodzi o hamulce, to tutaj mamy tradycyjnie V-braki. Można byłoby żałować, że nie ma innych, ale w tym budżecie raczej na tarczówki i to hydrauliczne nie ma co liczyć. A dodatkowo koszt wymiany V-braków i trudność jest niewielka, a w przypadku tarczówek, szczególnie tarczówek na linki, bo tutaj, tak jak powiedziałem, hydraulika raczej nie wchodziłaby w tym budżecie w grę, no to już jest i wyższa szkoła jazdy i zdecydowanie wyższe koszty, więc myślę, że te V-braki jak na dziecięcy rower jak najbardziej wystarczą.
Kolejny plus to całkiem ciekawe siodełko z zabezpieczeniami plastikowymi tutaj i tutaj. Całkiem miękkie, wygodne. Oczywiście z możliwością regulacji. Rama jest niestety stalowa. Mamy tutaj oznaczenie modelu Explorer 500. Dużym plusem jeszcze jest też na pewno nie za szeroka kierownica. Na wyposażeniu standardowym mamy dzwonek i oświetlenie. Mamy też dwa hamulce, oczywiście V-brake, przód, tył. Mamy również, słuchajcie, przerzutki. Mamy tutaj Revo Shift. Niestety, to jest taka wada, a w zasadzie bym powiedział może nie tyle wada, co, bo w większości modeli dla dzieci 20-calowych takie rozwiązanie jest stosowane, ale mamy niestety w gripie zmianę biegów, więc dziecko musi się tego nauczyć. Ja preferuję jednak przełączniki, natomiast z tego co się spotkałem, to w większości rowerów dla 6-9-latków takie rozwiązanie jest jakby standardem, więc trudno powiedzieć, że to jest wada, natomiast to akurat mi się w tym rowerze wyjątkowo nie podoba, bo cała reszta, mówiąc szczerze, jest naprawdę ok, jest fajna. Mam oczywiście odblaski w kołach. Już jesteśmy przy oponach, to tutaj zmieszczą się opony od, jeżeli dobrze pamiętam, 1,7 do 2,2, więc całkiem konkretne opony mogą wejść. Standardowe są chyba mniejsze. Zaraz sprawdzimy. Mamy tu tak 20 razy 1,95, ale do 2,2 jak najbardziej wejdą. Dodatkowo są to opony bardzo podobne do tych, które są stosowane w modelu ST100, więc myślę, że całkiem solidne. Oczywiście do czegoś więcej niż jeżdżenie poza ścieżkami rowerowymi, do cięższych zjazdów sugerowałbym je wymienić, ale umówmy się, że to nie jest target tego roweru. To nie jest wyczynowy model, tylko taki bardziej na mniej utwardzone ścieżki. Z takich ciekawych, fajnych rzeczy jest jeszcze zabezpieczenie tutaj na całą przerzutkę tylnią. Nie zawsze się spotyka, tutaj jest. Na plus. Opony, tak jak powiedziałem, 20 razy 1,95. Chyba można je pompować do 50 PSI, czyli do 3,5 bara, z tego co widzę. Tak. Więc tutaj mamy parametry. Sam rowerek bardzo ładnie się, słuchajcie, prezentuje. 6 biegów dają możliwości i ustawienia na pierwszym biegu podjazdów pod jakieś wzniesienie, a na szóstce całkiem solidnie można się rozpędzić. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy myślicie o tym modelu z Decathlona, Rock Riderze Explorer 500 dla dzieci. Czy uważacie, że jest to ciekawa opcja, czy on ma jakąś konkurencję za około 1100 zł, czy też nie? Oczywiście czekam na wasze komentarze. Napiszcie też, czy chcecie kolejne filmy o tym modelu, ewentualnie jakieś porównania, czy też nie. Jeżeli będzie zainteresowanie, to oczywiście postaram się nakręcić kolejny materiał. A jeżeli ten film się wam spodobał, to proszę oczywiście o łapkę w górę, udostępnianie materiału, szerowanie i subskrypcję kanału, jeżeli ktoś do tej pory tego nie zrobił. Na sam koniec pozostawię wam jeszcze kilka innych ciekawych filmów dotyczących rowerów na kanale. Hej, hej, do kolejnego wideo.